Nie wiem, czy Państwo wiecie, że najwyższy szczyt Brazylii został zmierzony dokładnie, jeżeli chodzi o wysokość, dopiero w latach 60. ubiegłego stulecia, w momencie, kiedy pojawiły się metody satelitarne, dlatego że poprzednio, używając klasycznych metod geodetycznych, było to niemożliwe, ponieważ przez ogromną większość czasu naokoło tego szczytu jest on otoczony chmurami i mgłą. To powoduje, że bardzo specyficzny mikroklimat, w którym znakomicie odnajdują się plantacje kawy. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo z kawą w ręku, z kawą z Oristo będziemy mogli sobie przez to nasze spotkanie przejść. Zaczynamy ten cykl naszych spotkań, zaczniemy może od króciutkiej autoprezentacji, dosłownie 2 zdania o tym, kim jest Oristo. Ja widziałem na liście uczestników dużo znajomych, ale i dużo nieznajomych z jednego i z drugiego. Ogromnie się cieszę oczywiście. Dla tych, którzy z Oristo mniej mieli do tej pory kontaktu, to takie dosłownie w 2 zdaniach kluczowe fakty. Jesteśmy firmą o bogatej tradycji, bo 2 lata temu obchodziliśmy 90-lecie naszego istnienia. Jesteśmy firmą rodzinną, jesteśmy firmą w 100% dedykowaną do mebli łazienkowych. To jest nasze know-how, to jest nasza jakby kluczowa specjalizacja. W tym kierunku się rozwijamy i w tym kierunku się chcemy rozwijać. Jesteśmy firmą średniej wielkości, przemysłowo produkującą meble łazienkowe, ale ten know-how, który budujemy, jest know-how takim ogólnołazienkowym, bo przy okazji mebli bardzo dużo mamy do czynienia też z zagadnieniami dotyczącymi łazienek w całości, a nie tylko i wyłącznie samych mebli. Ja się nazywam Michał Roszkowski. Jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że tak licznie się widzimy i bardzo się cieszę, że będę mógł przez te kilka chwil, na które zaplanowaliśmy to spotkanie, poopowiadać Wam o Oristo. Ja w Oristo jestem dyrektorem produktu, czyli jestem odpowiedzialny za design, rozwoje nowych produktów, jestem odpowiedzialny za zarządzanie portfolio, no siłą rzeczy też za szkolenia, więc ponieważ dzisiaj będziemy mówić o designie i będzie to miało formę jakiegoś szkolenia, to można powiedzieć, że mam dosyć mocne papiery, żeby z Państwem rozmawiać. Kilka takich rzeczy technicznych, zanim się zanurzymy w tematykę dzisiejszego spotkania. To jest pierwsze spotkanie z cyklu, pierwsze spotkanie z, miejmy nadzieję, całego szeregu spotkań, które my mamy nadzieję wejdą na stałe do naszego wspólnego kalendarza. Plan mamy taki, żeby co miesiąc spotykać się i rozmawiać o różnych obszarach łazienek, mebli łazienkowych, tego, czym się wzajemnie, wspólnie zajmujemy. To dzisiejsze spotkanie, tak jak było w zaproszeniu, poświęcone będzie kwestiom designu, funkcjonalności, jak my rozumiemy design, jak my rozumiemy trendy, jak my odczytujemy trendy, co dla nas jest w tym kontekście ważne. Już zapraszam od razu na kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy sobie wstępnie na 8 kwietnia, które będzie poświęcone dobrym praktykom, jeżeli chodzi o produkcję, konstrukcję, funkcjonalność i tak dalej mebli łazienkowych. Trzecie spotkanie za 2 miesiące mniej więcej od dzisiaj będzie dotyczyło kwestii aranżacji, kwestii modułowości, kwestii swobody aranżacji, propozycji z naszej strony, oczekiwań ze strony klientów i tak dalej. To jest taka rzecz, która mam nadzieję będzie potem kontynuowana na zasadzie jakiejś interakcji z Wami, na zasadzie
dyskusji, ja bardzo dużo mam nadzieję, że to rzeczy zaczynamy od takiej formy prezentacji jakiegoś warsztatu, natomiast mam nadzieję, że to się przerodzi bardzo szybko w formę takiego jakiegoś forum, gdzie będziemy mogli nie tylko opowiadać my wam o sobie, tylko nawzajem będziemy mogli dyskutować i rozmawiać o tym, jak te nasze łazienki wyglądają, jak powinny wyglądać, co w nich jest potrzebne, gdzie jakieś elementy można korygować. Mam nadzieję, że tej akcji z wami będzie jak najwięcej. Mam zresztą taką nadzieję a propos dzisiejszego spotkania również i tutaj taka techniczna uwaga, jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, jakiś komentarz, jakąś wątpliwość, czym się zgodzicie, z czym się nie zgodzicie, będziecie się chcieli podzielić, to ja bardzo zapraszam, żeby mi przerywać to moje wystąpienie. Ja nie mam z tym absolutnie problemu. Spokojnie myślę, że fajnie będzie, jeżeli taka dyskusja, taka interakcja gdzieś tam między nami się nawiąże. Czy do tej pory, po tym co powiedziałem, są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę, w związku z czym zaczynamy tą taką merytoryczną część naszego spotkania. Zaczynamy ją od designu. Chciałem powiedzieć dwa słowa, jak my rozumiemy design, jakich narzędzi używamy do tego, żeby design jakoś posegmentować, jakoś poklasyfikować, jakie znaczenie w ogóle dla nas design ma. I zacząć chciałem od takiej refleksji, że design to jest trudno o taką jedną bardzo precyzyjną, bardzo czarno-białą i zero-jedynkową definicję designu, bo jak zapytamy naszych współpracowników, przyjaciół, znajomych, co to jest design, jakie znaczenie dla nich ma design i jak to rozumieją, to zapewne odpowiedzi, które uzyskamy, będą bardzo różne i zapewne będzie tak, że jak pytamy projektantów, to ich odpowiedzi też są bardzo różne. Tutaj pierwszy taki wymiar, który przychodzi do głowy, to jest, że design jest pewnego rodzaju przestrzenią między estetyką a technologią. Tutaj właśnie do samych designerów chciałem się odwołać, bo opinie na ten temat są, jak widać, bardzo sprzeczne, skrajnie odmienne, bo z jednej strony mamy Jamesa Dysona, który mówi, założyciela marki Dyson, by the way, który mówi, że design to nie jest w ogóle o tym, co jak wygląda, tylko o tym, co jak działa. I jest to jakieś tam podejście, takie technologiczne podejście dosyć skrajne. Z drugiej strony mamy innych projektantów, którzy mówią, nie, ludzie potrzebują estetyki, ludzie potrzebują nawet pewnego rodzaju poetyki w produktach i design ma im to zapewnić, design ma im to zagwarantować. Drugi taki wymiar to jest wymiar pomiędzy taki bardziej może mówiący o społecznym zaangażowaniu designu i designera. I tutaj też mamy zupełnie skrajne poglądy i też jakąś przestrzeń do wyboru. To też nie jest zero-jedynkowe, to też jest jakiś obszar pewnego zniuansowania, bo możemy mówić o tym, że design powinien się fokusować na obecnych potrzebach użytkownika. Konstantin Grcic, skądinąd bardzo znany, bardzo dobry, wybitny projektant, mówi, że jak on projektuje, to on projektuje dla konkretnych ludzi, że on sobie wyobraża potrzeby tych ludzi i tym potrzebom chce uczynić zadość. A z drugiej strony mamy takie postulaty, że design to jest coś, co ma zmieniać świat, design to jest coś, co ma zmieniać nasz sposób życia, design to jest coś, co ma zmieniać sposób naszego postrzegania świata. Isao Hosoe mówi, design to jest coś, co ma projektować zachowania nasze, a nie projektować tylko i wyłącznie produkty. Jeżeli sobie te dwa obszary, te dwie przestrzenie, nazwijmy to, nałożymy na siebie, to mamy taką macierz, taką tablicę, gdzie bardzo różne oczekiwania, bardzo różne postulaty, bardzo różne elementy tego designu możemy w różny sposób uwzględniać. Tak? Możemy mieć albo w przypadku tej górnej prawej ćwiartki nacisk na kreowanie mody, kreowanie nowych stylów, nowych stylistyk, innowacje stylistyczne.
Poniżej odwołujemy się do klasyki, mówimy o obiektach pożądania, fokusujemy się na tym, czego bieżący użytkownik od nas oczekuje. Tak? A z drugiej strony, w tym takim bardziej technologiczno-technicznym podejściu, mówimy, że design to jest przestrzeń dla innowacji technicznych, to jest przestrzeń dla eksponowania technologii i sposobu działania produktów. I to może dawać nowe funkcjonalności, nowe kategorie produktów, to może rozwijać użytkownika w ten sposób, ale może też być użyte jako narzędzie do zaspokajania bieżących potrzeb. Jak my się w tym obszarze, w tej przestrzeni lokujemy, jak chcemy się lokować, bo znowu jeszcze raz podkreślę, to, o czym ja mówię dzisiaj, to jest troszkę zaproszeniem do waszego feedbacku, to jest troszkę zaproszeniem do tego, żebyście powiedzieli, my widzimy to tak, a wy nam powiedzcie, a my to widzimy tak, my was widzimy jakoś tam, my was widzimy inaczej niż my sami siebie widzimy i tak dalej, więc jeszcze raz do tego feedbacku zachęcam. Tak? My staramy się patrzeć na tą przestrzeń też dosyć kompleksowo i też mamy takie produkty, w których mówimy, OK, to jest neutralne, to jest dopracowane, technicznie super modułowe, możesz sobie poskładać jak z klocków, ale to jest neutralne w sensie designu. Tak? Mamy takie, o których mówimy, dobra, wiemy, czego potrzebujecie, wiemy, jakie są wasze oczekiwania, wiemy, jakie są wasze preferencje. My w te preferencje chcemy się wpisać, ale dodać od siebie jeszcze jakiś fajny, nietypowy, innowacyjny w sensie designu element, nie zakłócający waszego sposobu postrzegania świata, ale może go trochę uzupełniający. Ale mamy też takie produkty, o których mówimy, odważ się, mówimy, łazienka, to ma być twoje miejsce z charakterem, to ma być miejsce z twoim charakterem. Mówimy, mamy produkty, które nie będą się wpisywały w tło, mamy produkty, które będą grały pierwsze skrzypce w tej łazience i proponujemy, spróbuj, zastosuj, odważ się. I mówimy, mamy produkty, w tym wypadku tego, co widzicie w tej chwili, akurat za chwilę będziemy mieli produkty, które będą opierały się takim naturalnym cyklom życia, przynajmniej taka jest nasza intencja. Mamy produkty, które będą w naszym oczekiwaniu, w naszej intencji ponadczasowe. Jak spojrzymy na design produktów Oristo, w formie na przykład takiego kolarza, to ja mogę powiedzieć, że on jest, to co myślę, że się rzuca w oczy, to, że on jest zróżnicowany, a ja od siebie dodam, on jest intencjonalnie zróżnicowany. To znaczy my nie jesteśmy firmą i myślę, że ci z Państwa, którzy mieli komercyjny jakby stosunek z naszymi produktami, to potwierdzą. My staramy się designem naszych produktów zaspokoić różne potrzeby, staramy się ten design zaadresować do różnych użytkowników z różnymi preferencjami. To, co chciałbym dodać do tego w tym momencie, to, że to jest nieprzypadkowe. Ja na takich szkoleniach, które fizycznie prowadzę dla naszych klientów, bardzo często powtarzam, że mamy nadzieję, że wszystkie nasze produkty będą się wszystkim użytkownikom podobały, ale jeżeli tak nie będzie, to w dalszym ciągu nic nam nie trafiło przypadkiem. I my staramy się także od strony designu te nasze produkty jakoś segmentować. Mamy ileś tam narzędzi, których używamy do takiej segmentacji. To akurat nie na przykładzie produktów łazienkowych, ale dobrze oddających, ilustrujących to, co chcemy tym narzędziem osiągnąć, czyli znowu taką macierz, która klasyfikuje design produktu, styl tego designu w zależności od dwóch kategorii, jakiejś wizualnej prostoty, złożoności, to jest pierwsza antyteza, i neutralność versus wyrazistość to jest druga. Jak spojrzymy na rzeczywistość łazienkową naniesioną na taką macierz, na taką tablicę, to my możemy sobie wyróżnić kilka stylów, w których działamy.
I działamy my, ale też działa rynek. To znaczy, jak sobie spojrzymy na naszą ofertę naniesioną jakby na tą mapę stylów, no to zobaczymy, że myślę, że ci z Państwa, którzy ze sprzedażą bezpośrednio mają kontakt, mają do czynienia, to potwierdzą dosyć łatwo, że mamy tutaj do czynienia ze stylami, które są gdzieś tam reprezentowane, które nie są tylko naszym pomysłem, tylko które są mocno reprezentowane na rynku. Przede wszystkim ten styl, który myśmy nazwali nowoczesny miejski. Oczywiście, jeżeli mówimy o nazwach, no to można dyskutować, można się sprzeczać, czy te nazwy są dobrze dobrane, czy można zaproponować inne. Jeżeli będziecie mieli pomysły na taką propozycję, oczywiście bardzo słuchamy. To jest jakieś tam nasze podejście, jakiś punkt startowy, to są narzędzia, których używamy i które nam gdzieś tam w sensie jakiegoś segmentowania tego designu bardzo pomagają. I to są te style, które tutaj wyróżniliśmy, to są takie 4 style, które w naszej ocenie są najbardziej nośne komercyjnie, które najwięcej pozwalają no krótko mówiąc, uciągnąć biznesu z tego designu. No oczywiście to nie jest pełen obraz, bo mamy też cały szereg stylów, które są, nazwijmy to, poboczne, mniej ważące, bardziej niszowe i my mamy świadomość, że one istnieją. Mało tego, my nawet mamy produkty w tym stylu, no bo nasz Louis, który się nie załapał tutaj na żaden z tych takich głównych, my go klasyfikujemy jako taką przestrzeń gdzieś tam między modernizmem, art deco a glamour i to jest styl niszowy. Sukces Louisa pokazuje, że jeżeli my dobrze tą niszę zagospodarujemy, jeżeli dobrze ją zaadresujemy, no to też może być bardzo fajnie komercyjny produkt. Że tych stylów jest więcej. W zarządzaniu designem, w zarządzaniu produktami my się koncentrujemy oczywiście na tych, które są najbardziej nośne komercyjnie, ale nie lekceważymy też tych, które są gdzieś tam niszowe, no bo mamy dobre doświadczenia z tego, że jeżeli się starannie rozpozna taką niszę, jeżeli się starannie ją zaadresuje, to może to powodować też bardzo ciekawy w sensie product managementowym rozwój wydarzeń. Takie narzędzie, notabene taka drobna dygresja, ono znakomicie służy do segmentacji także innych kategorii produktowych, nie tylko mebli, nie tylko mebli łazienkowych, nie tylko produktów łazienkowych, w ogóle szerzej produktów wnętrzarskich. Dobrze to działa i dobrze to funkcjonuje. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zarządzanie designem, nasz pomysł na precyzję i na jakiś dokładny opis w tym zakresie, to już nie jest na potrzeby segmentacji, bardziej na potrzeby rozwoju nowych produktów, bardziej na potrzeby przygotowania, briefowania przy planowaniu i rozwijaniu nowych produktów. To jest taki opis, dość precyzyjny opis oczekiwanych cech tego designu, oczekiwanych cech formy mebla nowego czy wyposażenia, który bazuje na kilku takich kategoriach dosyć dobrze sprawdzających się w praktyce. To znaczy, jeżeli mówimy, że jakiś nowy produkt ma być, nie wiem, albo bardziej lekki, albo bardziej ciężki optycznie, jeżeli ma być bardziej statyczny, albo bardziej dynamiczny, ta forma naszego nowego mebla, czy ma być bardziej prosta, czy bardziej złożona, czy bardziej twarda, czy bardziej miękka. To są takie kategorie, które pozwalają dosyć precyzyjnie opisać. One jakby mają o tyle znaczenie, że jeżeli my mamy rozpoznanie, mamy rozeznanie, mamy świadomość preferencji grupy docelowej czy docelowego naszego rynku w zakresie tych kategorii, no to możemy skonfigurować produkt, który będzie progowo, startowo lepiej dopasowany do tych preferencji, a więc jego sukces rynkowy będzie bardziej prawdopodobny. Tak, pan? Pytanie jakieś się pojawiło? No już miałem nadzieję, ale chyba nie.
Jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań, do wygłaszania komentarzy, do przerywania mi w tym jeżeli tylko będzie interakcja, to będzie fajnie. Nie ma problemu, żeby mi przerywać. Jeżeli chodzi o to zarządzanie designem, to jeszcze raz chciałbym wrócić do takiego hasła pewnej neutralności designu, pewnego takiego spokoju i takiej nieinwazyjności, nieagresywności, dlatego że jak oglądam sobie patrzę na historię designu, patrzę na historię produktów i patrzę na takie produkty, które przez lata udowodniły, że są produktami ponadczasowymi, to szukając jakichś wspólnych cech tych produktów, jakiejś takiej, no nie powiem recepty, bo recepty na produkt ponadczasowy oczywiście nie ma, ale szukając jakichś wspólnych cech, to, na co zwracam uwagę, to właśnie to, że to są bardzo często produkty, które są nieagresywne, które są niedominujące, które mają w sobie taką pewnego rodzaju neutralność. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jesteśmy w przededniu wdrożenia na rynek kolekcji, co do której my mamy ambicje, mamy nadzieję, mamy oczekiwania takie, że ona będzie taką kolekcją, która się temu takiemu naturalnemu cyklowi życia, który nakazuje po 7-8 latach produkt od wdrożenia wycofać. Mamy nadzieję, że kolekcja Eterna, bo o niej mówię, będzie taką kolekcją, która gdzieś tam ten cykl życia trochę przełamie. Możesz? Pobędzie z nami na Wiesz co, chciałam Cię zapytać. Wypełniam Izie te kwity do szkoły. No proszę bardzo. Osoby upoważnione do odbioru dziecka, to nas nie muszę wpisywać jako rodziców, tylko babkę samą wystarczy, nie? Bo pamiętam w przedszkolu w pierwszym roku kazali nam też siebie wpisywać. Przepraszam bardzo, jeżeli mógłbym prosić o wyciszenie mikrofonu. O, chyba już się udało, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Wracając do naszej prezentacji, nowa propozycja, nowa kolekcja, co do której mam nadzieję, że tak jak mówię, poza wszystkimi oczekiwaniami naturalnymi, które mamy, jeżeli chodzi o jakiś rozwój biznesu, to też dodatkowo jakby mam nadzieję, mam takie oczekiwania, że będzie taką kolekcją, która pobędzie z nami dłużej. Czy w zakresie tego, o czym mówiłem do tej pory, macie Państwo jakieś pytania, jakieś komentarze, coś było niejasne, coś może trzeba dopowiedzieć, coś podyskutować? Pani? Dobrze mieli Panią dzieci w jednej planecie. Nie słyszę, więc w takim razie będziemy jechać dalej. Teraz dwa słowa a propos trendów. Jak my widzimy, jak my odczytujemy trendy, co o trendach myślimy, na ile, i tutaj jakby do Was, do Państwa pytanie, na ile to nasze postrzeganie trendów będzie zgodne z tym, co Wy obserwujecie na co dzień w swoim biznesie, to dla nas będzie bardzo na pewno ciekawa informacja zwrotna. Kilka takich trendów paneuropejskich, które my identyfikujemy, to na pewno bardzo widoczne w całej Europie rosnące znaczenie blatów i umywalek nablatowych. To ma kilka powodów, to ma kilka konsekwencji. Ja do tego jeszcze będę wracał, jak będę mówił o tych funkcjonalnych aspektach, bo to też ma gdzieś tam swój wymiar też funkcjonalny, ale w takim konfiguracyjnym sensie na pewno tych blatów i umywalek nablatowych mamy coraz więcej. Jeżeli chodzi o umywalki meblowe, no to też widzimy bardzo mocny trend na to, żeby umywalki meblowe były coraz większe i to siłą rzeczy jest linkiem z trzecim trendem, że coraz
coraz większe jest znaczenie, zwłaszcza w tych takich bardzo dużych umywalkach, umywalek, które są z nieceramicznych materiałów wykonane. Ja oprócz tego, że bardzo dobrze mi się pracuje z Oristą, miałem doświadczenia swoje z ceramiką łazienkową i to doświadczenia kilkunastoletnie. I wiem, że jest tak, że żeby wyprodukować ceramiczną umywalkę większą niż 1,20 m, 1,40 m, to jest bardzo duży koszt, bardzo duże ryzyko, bardzo trudne zjawisko, zagadnienie i tak dalej. W syntetycznych umywalkach te duże rozmiary mogą być produkowane praktycznie bez ograniczeń wynikających z dokładności, z precyzji wykonania i na pewno to jest coś, co no mocno na rynku widać, to zwłaszcza widać mocno na styku z producentami mebli, no bo oni siłą rzeczy są sojusznikami czy współpracownikami w tym trendzie, bo od strony mebli ograniczeń jakby wielkości w zasadzie nie. No i ostatnia rzecz, którą gdzieś tam widzimy bardzo mocno, to jest wyposażenie elektryczne, oświetlenie, coraz większa integracja z meblami, coraz większe oczekiwania takiej integracji. I tutaj dwa słowa, tylko momencik, jeszcze wpuszczę kogoś spóźnionego. Tu dwa słowa a propos tego, jak my postrzegamy, jak my widzimy w sposób taki uśredniony troszkę dla całej Europy, bo Oristo jest firmą, której produkty pod różnymi postaciami w całej Europie są tak naprawdę sprzedawane. Pomimo tego, że nasz własny brand jest ograniczony do Polski i jakby krajów najbliżej przyległych, no to nasze produkty są w całej Europie i na okoliczność tego, że my je rozwijamy, widzimy, jakie są tendencje, jakie są trendy. Jeżeli chodzi o te integracje elektryczne, elektroniczne, to na pewno pierwszoplanową rzeczą jest oświetlenie, gdzie w tym oświetleniu dzieje się bardzo dużo. Oprócz tego, że mamy oczywiście funkcjonalne oświetlenie mebli czy fragmentów mebli, no to mamy też bardzo dużo takich zjawisk, takich rzeczy, takich mechanizmów, gdzie to oświetlenie jest dekoracją, gdzie to oświetlenie ma tworzyć atmosferę, gdzie to jest oświetlenie typu night light, czyli takie bardzo delikatne oświetlenie nocne elementów. Ale w oświetleniu, integracja oświetlenia z meblami postępuje, dzieje się tutaj coraz więcej. Drugi taki obszar jeszcze w miarę intensywnej działalności to jest zarządzanie energią i integracja mebli z wszelkiego rodzaju podłączeniami energii. Czy to będzie USB, czy to będzie ładowanie indukcyjne, które są najbardziej jakby popularne w tej chwili, najbardziej takie nośne, czy tradycyjne gniazda 230 V, to też jest wyraźne zjawisko, też jest tego dużo i coraz więcej, bym powiedział. Natomiast tak jak w tej branży ja funkcjonuję od 20 kilku lat i zawsze pamiętam głosy i zawsze pamiętam, słyszało się i mówiło się, że jesteśmy w przededniu rewolucji, bo zaraz się na lustrach pojawią ekrany dotykowe, zaraz się pojawi możliwość sczytywania, wysyłania maili, oglądania www, logowania się na media społecznościowe i te możliwości są, tylko że one wcale nie są tak popularne, wcale nie są tak powszechne, jakby się mogło wydawać. Jeżeli chodzi o trendy, taki krótki, może na zasadzie też dygresji, taki krótki rzut oka na to, co się dzieje w całej Europie, jeżeli chodzi o trendy dotyczące samych mebli, a poprzedzone to będzie taką refleksją, która ciągle nie daje mi spokoju, mianowicie jak to jest, że możemy w całej Europie używać tego samego iPhone'a, a jak idziemy na lunch, to jemy zupełnie różne rzeczy, w zależności od tego, w którym miejscu tej Europy jesteśmy. Jak to jest, że w jednych obszarach mamy preferencje bardzo globalistyczne, bardzo zglobalizowane, bardzo zestandaryzowane i ujednolicone, a w innych one są kompletnie różne. A pytam
o to i stawiam tu trochę retoryczne pytanie, dlatego że meble na tle innych produktów wyposażenia łazienek są takim produktem, taką kategorią, która właśnie jest dosyć mocno zróżnicowana, gdzie te trendy, nawet jeżeli można wyróżnić jakieś takie wspólne trendy dla całej Europy, to jakby tony nadają zjawiska bardzo, bardzo, bardzo lokalne. Pewnie jednym z wytłumaczeń tego faktu jest to, że jak spojrzymy na Europę i na to, jak Europa jest zaopatrywana na przykład w ceramikę, to jest domena dużych graczy, globalnych graczy, którzy w sposób korporacyjny swoje portfolio kształtują i trochę wymuszają na rynkach jednolitość produktów i takie zuniformizowane podejście. Natomiast jeżeli spojrzymy na meble w podobny sposób, to okaże się, że w większości krajów Europy, z wyjątkiem rynku niemieckiego może, ale poza tym we wszystkich krajach Europy, ton, jeżeli chodzi o postać oferty meblowej i biznesu mebli łazienkowych, nadają bardzo lokalni gracze. Mimo że ci wspomniani przede mnie duzi producenci, tacy jak Duravit, jak Geberit, jak Villeroy, jak Rockall, Laufen czy Ideal, oni mają swoją ofertę meblową, ale mówię, poza może drobnym wyjątkiem rynku niemieckiego, ta oferta nie stanowi o postaci rynku mebli łazienkowych, a o tej postaci stanowią właśnie działania takich lokalnych firm, między innymi takich jak Oristo. Dwa rzuty oka na te trendy, które gdzieś tam funkcjonują. Na rynku niemieckim my odczytujemy bardzo mocne w tej chwili parcie, bardzo mocne ciśnienie na taką, my to nazywamy taka delikatna prostota, gdzie bardzo proste formy mebli, bezuchwytowe, ograniczone, zredukowane, są jakby stowarzyszone z takimi bardzo delikatnymi akcentami w postaci cienkich przekrojów, w postaci jakichś delikatnych krawędzi wyeksponowanych. To jest zresztą tendencja, którą my widzimy nie tylko na rynku niemieckim, bo ona jest bardzo dobrze widoczna też na rynku skandynawskim. Oprócz innych zjawisk, które tam się odbywają, jeżeli chodzi o trendy w meblach, to ten kierunek jest w tej chwili jednym z, nie jednym, jest po prostu głównym i jak spojrzymy na producentów i to, co oni tam oferują, to w tym kierunku właśnie to idzie. Tradycyjnie najbardziej szalony na naszym kontynencie rynek francuski, rynek, który wymaga bardzo dużej liczby kolorów, który jest bardzo skłonny do eksperymentowania, jeżeli chodzi o formę. Bardzo dużo tam się dzieje ciekawych rzeczy, drive'owanych też przez lokalnych producentów, którzy tam są dosyć mocno, przynajmniej w tym dwustopniowym tradycyjnym biznesie i handlu osadzeni. Ale też ten trend na takie delikatne zwieńczenia, delikatne ramki, na uzupełnienie prostych form takim bardzo, bardzo lekkim detalem. Dodatkowo na rynku francuskim bardzo popularne jest kontrastowanie kolorystyczne, co poza tym rynkiem chyba już nie ma takiej siły przebicia i takiej mocy. I zupełnie odmienny od wszystkiego rynek włoski, tak jak w ogóle te rynki meblowe, o czym mówiłem, są zróżnicowane, tak rynek włoski ma swoją zupełnie nietypową, zupełnie odmienną specyfikę, która zaczyna się w ogóle od wielkości łazienek, bo te łazienki w Europie poza Włochami są generalnie niezbyt duże. We Włoszech standardem i zwyczajem i takim przyzwyczajeniem architektoniczno urbanistycznym nawet jest, że powierzchnie tych łazienek są bardzo duże i w ślad za tym idzie zwiększająca się powierzchnia zabudowy, ten taki horyzontalny układ zabudowy, który jest dosyć typowy dla włoskiego wzornictwa od jakiegoś czasu, który notabene teraz trochę trafia pod strzechy, bo do tej pory był domeną takich naprawdę luksusowych, topowych graczy, a w tej chwili coraz większa oferta jest bardzo podobnej stylistyki w dużo
bardziej obniżonych cenach. No i reakcją na to tych z góry jest jeszcze maksymalizacja tej zabudowy. 4,5 metra to jest passé, teraz szukamy możliwości zabudowy łazienki, która będzie miała długość 6 metrów i aż strach do Mediolanu jechać i patrzeć, co to będzie się działo, bo w tym kierunku to idzie. Ale tak jak mówię, to jest bardzo specyficzna, bardzo włoska historia. Jeżeli my te trendy jakby z różnych krajów, bo mamy tego więcej, ja nie chcę jakby przedłużać za bardzo, ale dla każdego z ważniejszych krajów europejskich takie trendy mamy opisane. Jeżeli je zestawimy w jedną całość i spróbujemy syntezować, no to na pewno to, o czym więcej mówiłem w przypadku rynku niemieckiego, czyli ta lekkość, delikatność krawędzi stowarzyszona z bardzo prostymi bezuchwytowymi rozwiązaniami mebli, to jest coś, co notabene chyba też pomału zaczyna pukać do rynku polskiego. I drugi trend taki, my to nazywamy, to jest to, o czym ja mówiłem przy okazji segmentacji stylów, że to jest ten taki styl miejski, nowoczesny, to w wielu krajach też bardzo wyraźnie występuje. Na rynku niemieckim już troszkę mniej, bo rynek niemiecki się rozwinął w kierunku tych takich bardziej delikatnych, bardziej subtelnych rozwiązań, ale w wielu krajach bardzo dużą reprezentację jeszcze ciągle ta oferta ma. No i gdzieś tam cały czas balansuje na granicy niszy taki styl, który jest nawiązaniem do jakichś bardziej klasycznych form, bardziej tradycyjnych. To są rzeczy wyraźnie widoczne, to są rzeczy, które występują bardzo wyraźnie na praktycznie każdym rynku. I okej, pytanie, czy już to jest trend masowy, czy ewentualnie ma szansę, żeby takim trendem masowym się stać? Chyba na razie jeszcze nie, ale myślę, że warto to obserwować. Jak na tym tle wygląda rynek polski? No, w takim samym ujęciu to myślę, że właśnie ta taka zredukowana, oszczędna nowoczesność to jest ten obszar tego rynku, który jest w dalszym ciągu komercyjnie, no bo my na to trochę w ten sposób też próbujemy patrzeć, jest elementem dominującym, jest elementem podstawowym, ale jak się przyjrzymy dokładniej, to dostrzeżemy to, co jest globalnym trendem na pewno, czyli rozwiązania blatowe i modułowość. To my widzimy i na rynku, i widzimy jakby w rozmowach z państwem jako pewnego rodzaju postulat. Dajcie nam większe blaty, dajcie nam więcej możliwości kompletowania pod tymi blatami. Próbujemy, na ile możemy, jakby na te postulaty odpowiadać i na nie reagować. I wydaje nam się, że to jest trend bardzo, bardzo wyraźnie widoczny. Trendem, który odróżnia polski rynek od rynków zagranicznych, przede wszystkim od rynku niemieckiego, to jest to, że w dalszym ciągu u nas dosyć popularny jest detal. Tak jak z rynku niemieckiego, z wzornictwa mebli, takiego z nowych ofert produktowych, ten detal znika zupełnie, tak u nas on jest oczekiwany, klienci tego chcą i jak dostają, to są zadowoleni. Zróżnicowanie kolor, dekoru, faktur, to jest coś, o czym my oczywiście to widzimy, my to obserwujemy, my reagujemy na to też w sensie oferty produktowej. Natomiast tutaj mamy takie trochę zawahanie, zastanowienie, czy to jest trend na pewno trwały, to znaczy jeżeli dzisiaj wszystkie meble łazienkowe muszą być regulowane, to pytanie, jak to będzie wyglądało za 1,5 roku, za 2 lata, no my będziemy się dostosowywać, tak? My słuchamy, patrzymy i oglądamy to, co się na tym rynku dzieje, natomiast trwałość tego trendu no dopiero będziemy oceniać. Natomiast to, co się włączamy bardzo mocno z przekonaniem, że to może być zjawisko trochę bardziej trwałe, to jest to oczekiwanie i postulat, żeby te elementy mebli były takie bardziej delikatne, żeby to nie było masywne, żeby to było bardziej subtelne i tutaj i w konfiguracji naszych blatów, i w ofercie otwartych półeczek, które ostatnio wdrażaliśmy, na tą delikatność my intencjonalnie zwracamy uwagę. My chcemy patrzeć, czy to
przy założeniu właśnie możliwości modułowego składania i odstąpieniu jakby pewnej decyzyjności dla klienta, żeby zadbać o tą finezję, o tą delikatność i o tą taką subtelność w produktach. Dobrze, to trzecia część, ostatnia naszego spotkania, kilka refleksji na temat funkcjonalności. I chciałbym te refleksje zacząć od tego, że funkcjonalność od strony definicyjnej jest zjawiskiem bardzo prostym do zdefiniowania, bo można ją zdefiniować po prostu jako wygodę użytkowania. I tak rozumiana funkcjonalność dotyczy nie tylko mebli, dotyczy wszystkich produktów, z którymi mamy styczność. Dosyć istotne jest w naszym przekonaniu i już bardziej konkretnie a propos mebli łazienkowych, jakie są aspekty funkcjonalności, to znaczy jakie czynniki decydują o tym, że mebel będzie wygodny w użytkowaniu, że będzie spełniał swoje zadanie. I tu mamy no, takie cztery elementy, które jakoś wychwyciliśmy, na które zwracamy najmocniej uwagę. To jest wszelkiego rodzaju zjawiska związane z przechowywaniem przedmiotów. To jest higieniczność, czyli łatwość czyszczenia czy trudność zabrudzenia, bo to są rzeczy, które gdzieś tam powinny iść w parze. To jest działanie części ruchomych i to są różnego rodzaju wyrażenia dotykowe, takie no, nie ma lepszego określenia niż angielskie touch and feel. Myślę, że to jest gdzieś tam zrozumiałe. I teraz jeżeli chodzi o to dopasowanie wymiarowe. To dopasowanie w przypadku mebli musi być jakby dwuelementowe, no bo z jednej strony meble są po to, żeby przechowywać w nich przedmioty, więc nie będzie specjalnym ekstremum powiedzenie, że muszą być dopasowane do tych przedmiotów. Z drugiej strony my obsługujemy meble, w związku z czym to dopasowanie wymiarowe mebli i przestrzeni w meblach, powierzchni musi dotyczyć też wymiarów naszego ciała, tak żeby na koniec dnia te meble były funkcjonalne i żeby swoją rolę pełniły. My dosyć starannie obserwujemy zarówno z jakimi przedmiotami mamy do czynienia. My je sobie grupujemy na potrzeby takich obserwacji i patrzymy na przykład, jakie mają wymiary. Mamy gdzieś tam to zmierzone i nie tylko zmierzone, ale i aktualizowane, bo to od jakiegoś czasu trochę się ta przestrzeń zmienia, troszkę poszczególne grupy tych produktów, tam się pojawiają produkty, które troszkę zmieniają wymiary całej grupy, na które trzeba patrzeć w kontekście właśnie przechowywania w meblach. Na przykład dobrą ilustracją tego, o czym mówię, są kosmetyki, które co do zasady średnie wartości opakowań z kosmetykami są, jeżeli chodzi o wymiary, dosyć niewielkie. No jak sobie wyobrazimy, wodę toaletową, jakiś krem, jakieś takie rzeczy, to są małe pudełeczka, małe pojemniki, ale w tej grupie mamy również lakiery do włosów, które z jakiegoś powodu producenci produkują w dużo większych puszkach, w dużo większych elementach. No i na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli my mamy, a taką mamy intencję, rekomendować określony sposób przechowywania produktów w meblach, no to na to musimy patrzeć, takie rzeczy musimy brać pod uwagę. Bo mamy oczywiście, jeżeli sobie zbierzemy każdą z tych grup produktów, czy to środki piorące, czy to środki czyszczące, czy jakieś kosmetyki, czy papier toaletowy, czy wyposażenie takie typu suszarka, lokówka, depilator, cokolwiek takiego, no to jeżeli to pogrupujemy te elementy w takich liczbach, jakie w łazience potrzebujemy, w zależności od typu użytkowania, w zależności od rodzaju naszej rodziny, czy użytkowników, liczby użytkowników, no to różne przestrzenie, różny obszar do przechowywania takich przedmiotów będziemy potrzebować, tak? Żeby to było pełne, żebyśmy wiedzieli jeszcze więcej, no to musimy wiedzieć, w zależności od typu rodziny, tak? Bo wiadomo, że inna będzie liczba przedmiotów przechowywanych w przypadku singla, inna w przypadku pary, inna w przypadku pary z dwójką dzieci, tak? I w zależności od typu tej rodziny, my też robiliśmy badania i aktualizujemy je na stałe, ile tych przedmiotów z poszczególnych kategorii jest potrzebna, zarówno w wartościach średnich, jak i w jakichś wartościach ekstremalnych. Uzupełnieniem tego jest analiza
którą podobnie jak poprzednie dane, które pokazywałem, też aktualizujemy, gdzieś tam staramy się aktualizować w miarę na bieżąco, dotyczącą częstości czy częstotliwości użytkowania. Mamy takie kategorie, że część tych produktów, które przechowujemy w meblach, używamy codziennie. Mamy takie, że używamy raz na kilka dni, a mamy takie, których używamy rzadziej. Mamy takie oczywiście wewnątrz każdej z tych kategorii, tak, że nie wszystkie środki czyszczące, piorące, czy nie wszystkie kosmetyki będziemy wyciągać codziennie. Niektóre będziemy wyciągać przy jakichś rzadszych okazjach raz na kilka dni na przykład. No i to też jakby jest potrzebne, dlatego że pewnie bez oporów i bez kontrowersji zgodzimy się, że jeżeli jakieś produkty są używane częściej, to powinny być umieszczone w łazience, czytaj w meblach łazienkowych, w strefie dobrego czy najlepszego zasięgu. I tutaj ten kod kolorystyczny jakby to ma jedno z drugim linkować, tak? Codzienne użycie, najlepszy zasięg. A to pojęcie najlepszego zasięgu to jest pojęcie, którego myśmy nie wymyślili, tylko to jest pojęcie z ergonomii. My jakby bardzo skrupulatnie analizujemy też dane antropometryczne, dane dotyczące wymiarów ciała człowieka. No sami ich nie mierzymy, bo to już by była przesada, ale tym bardziej, że są bardzo dobre źródła tych danych, a to atlasy antropometryczne, różnego rodzaju poradniki projektowania, które te rzeczy bardzo syntetycznie i bardzo dokładnie opisowo nam prezentują. I wracając do tej przestrzeni najlepszego zasięgu, to jest taka przestrzeń, która jest w zasięgu naszych dłoni w sytuacji, kiedy mamy łokcie przy ciele. Więc to jest taka gdzieś tam przestrzeń, do której ten dostęp jest najlepszy i w którym jakby najwygodniej te często używane rzeczy przechowywać. Jeżeli chodzi o przechowywanie przedmiotów i to dopasowanie wymiarowe i sposoby jakby organizacji, to właśnie organizacja tego przechowywania też ma tutaj dla nas duże znaczenie. Zaczynając od tego, że no to, co na rynku jest absolutnie dominującym standardem i bardzo dobrze, czyli rozwiązania szufladowe. Rozwiązania szufladowe, które są z punktu widzenia przechowywania przedmiotów, a tak naprawdę z punktu widzenia naszego wysiłku czy naszej aktywności do umieszczania przedmiotów i wyjmowania przedmiotów, rozwiązania szufladowe są dużo lepsze niż drzwi. To jakby mechanika pracy naszego układu kostno-szkieletowego w przypadku szuflad jest dużo bardziej korzystna niż w przypadku drzwi. Umieszczanie różnych rzeczy, zwłaszcza ciężkich, za szafkami, za drzwiami w szafkach jest dużo bardziej męczące, dużo bardziej kłopotliwe i na koniec dnia dużo bardziej ryzykowne. Także to, że na rynku te szuflady dominują, to my się z tego bardzo cieszymy, bo to jest dla konsumentów, dla naszych klientów ostatecznych bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast to, do czego my jesteśmy przywiązani, to co gdzieś tam próbujemy promować, to jest zróżnicowana organizacja tych szuflad. W tych naszych meblach przeważnie jest tak, albo wyłącznie jest tak, że jak mamy górną szufladę, to ona jest troszkę podzielona, posegregowana, ułatwiająca segregację drobnych elementów, a dolna szuflada jest bez podziału, dolna szuflada jest na większe gabarytowo przedmioty, które dzięki temu można w niej przechować. Jak wdrażaliśmy w zeszłym roku na jesień konsole w kolekcjach Unii, czyli te szafki jednoszufladowe, to w komunikacji naszej zwracaliśmy dużą uwagę na to, że to jest element uzupełniający możliwości kreowania wizualnych efektów w łazience, że to jest coś, co w połączeniu z meblami kolekcji Unii pozwala tworzyć nowe aranżacje, ciekawsze, bardziej interesujące. Teraz jest moment, żeby powiedzieć również, że te konsole to jest, czyli innymi słowy, rozbudowa łazienek na szerokość, a nie na wysokość, to też jest coś, co ma walor funkcjonalny. To też jest coś, dzięki czemu tej przestrzeni w najlepszym zasięgu, jak stoimy przed szafką, jest po prostu więcej.
do szuflady dolnej już się trochę musimy schylić, a tutaj otworzymy jedną szufladę, otworzymy drugą szufladę i wszystko mamy pod ręką. Także w kontekście funkcjonalnym chcemy zwrócić uwagę na taki element, na taką rzecz, że umywalki nablatowe, mówiliśmy o nich, że one są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Jeżeli są jakby stowarzyszone z bateriami ściennymi, to w dodatku nie generują jakichś kłopotów z czyszczeniem czy z utrzymaniem czystości, albo generują trochę mniejsze kłopoty. Natomiast to też ma walor funkcjonalny o tyle, że umywalka nablatowa to jest umywalka, która w ogromnej większości przypadków jest ponad szafką, w związku z czym całą przestrzeń szafki udostępnia. W przypadku umywalki meblowej bardzo często jest tak, że miska tej umywalki wchodzi do szafki i trochę tej przestrzeni na przechowywanie nam odbiera. No i kolejna rzecz, jakby dedykacja tych rozwiązań do przechowywania specyficznych elementów, to co mamy w naszych kolekcjach Unii, kosz na bieliznę czy kosz na ręczniki, to jest produkt jakby trochę dedykowany, trochę sugerujący, troszkę namawiający do tego, żeby w określony sposób z tej przestrzeni do przechowywania korzystać. Jeżeli chodzi o działanie elementów ruchomych, bo to też jest taki walor tej funkcjonalności, na który my zwracamy dużą uwagę, który my bardzo dokładnie obserwujemy, to tutaj jakby od strony rynku przychodzi do nas zapotrzebowanie na coraz większe szuflady, które domyślnie będą coraz bardziej załadowane, zapakowane, w związku z czym to stawia pewne wymagania dotyczące konstrukcji tych szuflad, doboru jakby odpowiedniego producenta tych okuć, który zapewni pomimo tej dużych rozmiarów i dużej masy łatwe otwieranie, płynne działanie, ciche działanie, bez jakichś tam przypadkowych przemieszczeń. I my każde takie rozwiązania, to na różnych szkoleniach pokazywałem, my każde takie rozwiązania testujemy właśnie między innymi pod tym kątem. Pod kątem trwałości oczywiście, ale też pod kątem tego, jak łatwo to się otwiera, wysuwa i zamyka. A kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te elementy ruchome, to regulacje frontów, regulacje położenia elementów, bo to też ma duże znaczenie, nie tylko estetyczne. Estetyka czy estetyczna strona tego zjawiska to jest coś, co nam się pierwsze rzuca w oczy, jeżeli wchodzimy do salonu, czy wchodzimy do łazienki, widzimy, że te fronty są niewyregulowane, nierówno jakoś tam przekoszone, zwisają. No podejrzewam, że nie wszyscy mają na tym punkcie tak, nie są przeczuleni na tym punkcie tak jak ja, ale myślę, że wiele osób to zauważa. Natomiast to ma też walor funkcjonalny, bo jakieś kłopoty z regulacją, z ustawieniem tych frontów mogą powodować, że te fronty będą ze sobą wchodziły w kolizję, będą trudniejsze do otwierania, będą powodowały przez te kolizje niszczenia elementów i tak dalej. Dlatego też zwracamy na to uwagę. Przykładowo, jak mamy szuflady w naszych meblach, to one wszystkie mają możliwość regulacji nie w 3 wymiarach, tylko w 4 wymiarach. To znaczy mają możliwość przesuwania frontów we wszystkich 3 kierunkach, które mamy, ale dodatkowo jeszcze mamy możliwość pochylania, jakby obracania frontów wzdłuż tej osi, która go mocuje do korpusu szuflady. To ważne, żeby, i tak jak mówię, to ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale też ze względów funkcjonalnych, żeby to otwieranie było płynne, gładkie i możliwie łatwe. I na koniec 2 słowa a propos tej higieniczności, to co też widzimy jako rosnący standard, może jeszcze nie wyłącznie, ale to jest zjawisko z naszego punktu widzenia bardzo godne polecenia, że meble są wiszące, że meble łazienkowe są wiszące, albo w ostateczności, że są stojące na nóżkach, że nie stoją korpusem na ziemi, no bo podłoga w łazience to jest naturalne miejsce, gdzie ryzyko pojawienia się wody ciekłej, wody w postaci ciekłej występuje i żeby trwałość mebla zwiększyć, ale też żeby ułatwić czyszczenie na przykład podłogi pod takim meblem, no to dużo lepszą opcją jest wtedy, kiedy on jest wiszący. Jeżeli
ściana, na której umywalka jest zainstalowana, nie daje możliwości zawieszenia, no to przynajmniej na specjalnie wymyślonych i specjalnie dobranych nóżkach. Te nasze nóżki na przykład do kolekcji Unii, one mają tworzywowe zakończenia takich śrub regulacyjnych, w związku z czym one są odporne, nawet przy myciu podłogi naokoło nic tam złego im nie grozi. Taki aspekt tego zachowania czystości czy trudności zabrudzenia, na który się rzadko zwraca uwagę, to na przykład grafitowy kolor wnętrza. Zarówno na białym, jak i na czarnym bardzo dobrze wszelkiego rodzaju zabrudzenia widać. Grafit jest pod tym względem bardzo fajnym optimum. Na nim te zabrudzenia widać najmniej, wygląda najczyściej, najschludniej i z tego powodu, między innymi z tego powodu, wnętrza naszych mebli są właśnie w takim grafitowo-antracytowym kolorze. Jeżeli chodzi o łatwość zachowania czystości, no to duże bardzo znaczenie mają też tutaj powłoki, jakość powłok, standardy, w których się je nakłada, czy to dotyczy powłok lakierowanych, przede wszystkim lakierowanych, bo one są najbardziej wrażliwe, czy laminowanych. Oprócz kwestii estetycznych, oprócz wyglądu, to ma też walor funkcjonalny w tym sensie, że dobrej jakości powłoka, pozbawiona jakichś wad i dobrze przygotowana, dobrze odporna będzie powodowała, że czyszczenie, sprzątanie będzie dużo łatwiejsze. Jeżeli chodzi o higienę, no to ostatni element to jest emisja związków lotnych, związków organicznych. Tutaj na pierwszy plan wybija się formaldehyd, na który bardzo zwracamy uwagę w branży meblarskiej, zresztą w innych branżach też, ale w branży meblarskiej, ponieważ formaldehyd jest emitowany z płyt, czy z płyt wirowych, czy z MDF-u, to bardzo dokładnie i bardzo rygorystycznie się limituje poziom tej emisji. Jakby dla Państwa uspokojenia, jeżeli poczuliście się zaniepokojeni, że coś tam się emituje, to ja powiem, że w tej chwili meble Oristo są produkowane z płyty, z której emisja formaldehydu jest porównywalna, taka sama, a czasem nawet niższa niż emisja formaldehydu z litego drewna. Bo mało kto o tym wie, mało kto zwraca uwagę, że lite drewno też emituje formaldehyd, więc dobrze, że patrzymy na to, dobrze, że zwracamy na to uwagę, ale też bez jakiejś przesady, bez jakiegoś wariactwa. To jest absolutnie bezpieczne i pod kontrolą. Dojechaliśmy do końca tej mojej prezentacji. Jeżeli macie Państwo jakieś teraz pytania, teraz uwagi, teraz komentarze, to bardzo proszę, zostawiam tutaj jakby dane kontaktowe do siebie, jeżeli będzie potrzeba jakiegoś kontaktu w przyszłości. Bardzo, jeszcze raz podkreślę, bardzo liczymy na to, bardzo mamy nadzieję na jakiś feedback z Waszej strony, bardzo dziękuję za takie bardzo liczne pojawienie się i mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc w tak samo licznym albo i liczniejszym gronie i mam nadzieję, że będzie wtedy okazja, żeby porozmawiać o jakichś może Waszych wrażeniach z tego pierwszego spotkania, może jakichś uwagach merytorycznych. No, jeszcze raz podkreślę, bardzo na to liczymy, bardzo na to czekamy. Te spotkania mają być docelowo formą wymiany poglądów między nami a Wami, a nie tylko gawędą czy wykładem z naszej strony. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham, czekam i zamieniam się. Cześć Michał. Cześć Michał, Piotr Paraśkiewicz. Przepraszam, ja się trochę spóźniłem. Cześć Piotrze. No niestety spotkanie poprzednie mi się przedłużyło. Być może to padło, ale ja tak na gorąco bym chciał zadać pytanie. Czy możesz skomentować, o ile w ogóle taki według Ciebie jest, trend umieszczania światła gdzieś w tych szafkach łazienkowych? Mówię o tych listwach LEDowych, czy to na przykład przy krawędzi drzwi, prawda, fronty. Tak. Czy tam od spodu, żeby to fajnie podświetlało tę przestrzeń między szafką wiszącą a podłogą. Przepraszam, jeżeli to się pojawiło, bo tak jak mówię, no parę minut się spóźniłem,
To się pojawiło, aczkolwiek bardzo dziękuję za pytanie. Dwa słowa na ten temat, jeżeli mógłbyś, proszę bardzo. Jasne, jasne, jasne. To wygląda tak. Znaczy kilka rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, to jest standardem w meblach pokojowych w tej chwili. Po drugie, w meblach łazienkowych takie rozwiązania są i ja mówiłem w ogóle o integracji elementów elektrycznych, elektronicznych do mebli i kwestie oświetlenia są tutaj jakby zdecydowanie w priorytecie oczekiwań. Trzecia rzecz to coraz bardziej się to rozwija w kierunku różnicowania tego światła. To znaczy to światło już nie jest tylko i wyłącznie funkcjonalnym elementem, który ma nam oświetlić jakiś kawałek mebla, żeby się z niego wygodniej korzystało, tylko ma cały szereg różnych innych walorów. Oczywiście ten aspekt funkcjonalny jest w dalszym ciągu obecny na przykład przy lustrach, tak? Ale w samym meblu bardzo często to jest albo jakieś takie oświetlenie typu ambient, czyli takie mood lighting, takie coś, co ma jakiś tam klimat wywołać, a niekoniecznie jakby być precyzyjnym, funkcjonalnym doświetleniem jakiegoś fragmentu przestrzeni. No i w tym kontekście nie tylko w meblach, ale w meblach także, żeby nie powiedzieć przede wszystkim, pojawiają się oczekiwania na ten tak zwany night light, czyli takie nocne podświetlenie. Bardzo często jakby wchodzimy do łazienki w nocy i chcemy, żeby sprzęty były zarysowane, żeby się o nie nie porozbijać, ale nie chcemy, bo jesteśmy w środku spania i nie chcemy, żeby nas oślepiało to światło. I różnego rodzaju zarządzanie jakby scenariuszami oświetlenia w tym zakresie to też jest zjawisko, które my widzimy jako trend, jako zapotrzebowanie. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś jeszcze pytania? Możemy się umówić tak, że jeżeli, że możemy, ponieważ nie widzę tych pytań, to możemy zakończyć nasze spotkanie, natomiast ja jeszcze zostanę chwilkę, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać, coś skomentować albo bardziej bezpośrednio zadać pytanie, no to jestem do dyspozycji. Zresztą tak jak mówiłem, jestem też do dyspozycji pod tymi danymi kontaktowymi, które się wyświetlają, a już się właśnie przestały wyświetlać. Ale na pewno kontakt do mnie nie będzie jakimś większym problemem. Także jeżeli tak, to bardzo Państwu dziękuję. Naprawdę jestem bardzo poruszony tym, że tak dużo z Państwa zdecydowało się poświęcić tą godzinę dla nas. Bardzo za to dziękujemy, bardzo nam jest miło i mamy nadzieję, że spotkamy się miesiąc w przynajmniej tak licznym albo i liczniejszym gronie. Jeszcze raz dzięki i do widzenia. Dziękuję. Jeszcze zostaje dla kogoś, kto będzie chciał bardziej bezpośrednio porozmawiać. Dzięki bardzo.
No dobra, myślę, że skoro nie ma więcej jakby pytań, więcej komentarzy, to zamykamy spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uczestnictwo i do zobaczenia.